Hej, witajcie bardzo serdecznie. W dzisiejszym odcinku pokażę Wam, jakie są najfajniejsze rzeczy do zwiedzenia, do zobaczenia w mieście Sydney, Australia w ciągu jednego dnia. Czyli po prostu jak tutaj się zjawisz na końcu świata, będziesz miał tylko 24 godziny, żeby zobaczyć najładniejsze, najfajniejsze miejsca w mieście Sydney. Ja Ci dzisiaj to wszystko pokażę. Zapraszam na naszą wspólną wycieczkę Easy Vlog. Naszą wycieczkę zaczynamy od Royal Botanic Garden. Jak tutaj dotrzeć? Bardzo prosto. Możemy dojechać i tramwajem, i pociągiem, i dopłynąć statkiem do stacji Sucra Quay i stąd odbijamy w prawo tuż przy Sydney Opera House i jesteśmy przy pięknym Parku Królewskim. Park ten jest przesadnie zadbany. Świetne miejsce na przeróżne pikniki rodzinne i znajduje się tuż przy zatoce. Zobaczcie. Troszkę wieje i udajemy się do kolejnego punktu turystycznego, punktu numer 1 w Australii. Szybkim krokiem zbliżamy się do budynku, który charakteryzuje to miasto na całym świecie, a mianowicie jest to oczywiście Sydney Opera House i ja już robiłem o tym oddzielny odcinek. Budynek bardzo ciekawy, wygląda jak korona i możecie nawet z tej strony zauważyć, że budynek dzieli się na, powiedzmy, takie 3 oddzielne budynki, które z daleka wyglądają jak jedna całość. Zobaczcie, tu jest ten pierwszy, drugi i tam trzeci. To są takie 3 korony wystające. Ja czasami śmieję się z tego budynku i porównuję go do ociekacza na talerze. Niektórzy kojarzą ten budynek z jakimś żaglowcem, który ma rozpościelone żagle. Interesująca budowla. Jak widzicie, ten dach jest pokryty takimi kafelkami. Zaraz podejdziemy tam do samego budynku i Wam to pokażę z samego bliska. Bardzo dużo kontrowersji na temat tego budynku, ponieważ został przeciągnięty w budowie o kilkanaście lat. Pierwotny kosztorys to było jakieś 7 milionów dolarów. Skończyło się na ponad 100 milionów dolarów. Architekt nie dokończył tego budynku, dał dyla, dokończyli za niego, sporo afer, były też strajki, żeby jednak dokończyć ten projekt. Chodziło o prestiż miasta. Chodźmy, pokażę Wam, jak to wygląda z bliska. Są 3 kondygnacje, 2 powiedzmy pod ziemią. Tutaj jest powiedzmy ground floor, pierwsze piętro i jeszcze jest na dole w podziemiach. Te hektary tutaj, ten budynek został w ogóle zbudowany na wodzie, czyli utworzyli taką sztuczną wyspę, wielki nasyp, ogromne koszta. Idziemy schodami do góry. Pokażę Wam z samego bliska szkło hartowane, sprowadzane z Francji. Dużo rzeczy tutaj było ściągniętych, materiały z Europy, co wiąże się z olbrzymimi kosztami. Niełatwo było też zrobić te konstrukcje z lin stalowych i pokrycie tego wszystko twardym betonem. Jest tutaj bardzo dużo imprez codziennie. Są przedstawienia, spektakle, opery, kilkadziesiąt sal w środku. No i proszę bardzo, dotykamy
kafli. I szkło hartowane, klejone silikonem. Warto zobaczyć numer 1 w Australii. Każdy kojarzy Australię z tym oto budynkiem. A kolejna budowla to też bardzo znana. Mieści się tuż przy Opera House, czyli Harbour Bridge. Stąd najlepiej jest go widać. Jeszcze będziemy pod tym mostem, bo nasza wycieczka nie kończy się tutaj. Zrobimy troszeczkę kilometrów. O tym moście opowiem Wam krótko. Ten most połączył ponad 100 lat temu, można powiedzieć, dwa niezależne części miasta Sydney, bo wcześniej odbywała się tylko tutaj przeprawa promowa, co było znacznym utrudnieniem w handlu. I jak wybudowali ten most, też pod wielką presją oczywiście, jak wybudowali ten most, przy którym zginęło trochę ludzi, wszystko skutecznie tuszowano, udało się ukończyć, jest całkowity ze stali, także koszta w tamtych latach też były ogromne. Jak znajdziecie się tutaj przy operze, to warto wskoczyć na dół. Gdzie się uda, jest sporo restauracji, bardzo dużo muzyki na żywo po południu. Fajnie tam przyjść na drinka, na kawę, na jakiś lunch i w pięknej scenerii sobie chwilę odpocząć na naszej wycieczce. Tu jest opera, tu jest Harbour Bridge. Wystarczy po prostu zejść schodkami na dół i znajdziemy się w ciekawych restauracjach. Może być i w cieniu, pod daszkiem lub na słońcu. Zawsze bardzo dużo ludzi. Teraz wszyscy uciekli tutaj od słońca, ale zobaczcie, super sobie tutaj wypić piwko, drinka z takim widokiem. W tej chwili zmierzamy w stronę Circular Quay, tam, i udamy się do dzielnicy The Rocks. Opuszczamy bary, kawiarnie przy Sydney Opera House. Udajemy się w stronę The Rocks. Przetniemy Circular Quay, ale tutaj też bardzo dużo fajnych miejsc. Zobaczcie, można przy wodzie napić się drinka, posiedzieć, odpocząć. Po lewej stronie też bardzo dużo restauracji. Także kolejny przystanek na odpoczynek po dłuższym spacerze przy Royal Botanic Garden. Idąc tą drogą, warto też zastanowić się nad wykupieniem takiej wycieczki szybką łodzią. Zobaczcie, trochę ekstremalne. Dostajemy kapok i odkrywamy zatoki miasta Sydney. Tutaj kupuje się bilety. Następny tour jest o 12:00. VIP water ticket. Hands up on chicken dust. Sprawdziłem cenę na te łódki. 30 minut $85 za osobę dorosłą.
za 45 minut, $119 za osobę dorosłą, dzieci trochę taniej. I tuż przy Circle K niemal zawsze, a na pewno w weekendy śpiewają, tańczą rdzenni mieszkańcy tej ziemi. Zobaczcie. Warto się zatrzymać przy aborygenach, poczuć ich kulturę. A tutaj po prawej stronie są platformy, z których odpływamy statkami w różne części miasta i tych platform jest 6. Tym oto fajnym deptaczkiem idziemy dalej w stronę The Rocks. Po drodze napotkamy port międzynarodowy, gdzie, jak zobaczcie, sumują tutaj oto olbrzymy, z których dopłyniemy praktycznie do najbardziej popularnych portów morskich świata. W tej chwili mamy szczęście, coś takiego się tutaj zatrzymało, prawdopodobnie na 2 dni, żeby turyści mogli wyjść na miasto i się właśnie tutaj dookoła zabawić. Po lewej stronie Muzeum Art Australia. Podejrzewam, że wejście jest za darmo. Jeśli masz trochę więcej czasu, to warto skorzystać. Jak to widzicie, port jest bardzo oblegany w tej chwili. Chyba będą zapełniać tego olbrzyma i odpływać chyba na inny kontynent. A tutaj w lewo odbijemy, gdzie znajdziemy się w dzielnicy The Rocks. Jest to najstarsza dzielnica robotnicza w Sydney. Niegdyś jacyś tylko tutaj byli ludzie, którzy zajmowali się ciężkimi robotami. Mieszkali dosyć biednie w starych budynkach lub zajmowali się połowem ryb. W tej chwili pięknie odnowiona dzielnica, moim zdaniem numer 1, jeśli chodzi o architekturę tutaj w mieście Sydney i oczywiście bardzo duża ilość kawiarni. Wbijamy się w tłum. No, tylu ludzi to jeszcze tutaj nie widziałem. Można po prawej stronie kupić sporo pamiątek, a po lewej napić się, pobawić, posłuchać muzyki na żywo. O, jak fajnie tutaj, dużo cienia. Przewijamy się dalej przez tłum ludzi. Troszkę jak na Starówce w Warszawie. Jest to niewielki fragment Starego Miasta. W Sydney w większości budynki to są bardzo nowoczesne. Coraz więcej budują wysokie wieżowce. Tutaj jest zachowany stary klimat. Nic nie mogą tutaj zmienić. Jedynie co renowacja
i wygląda to naprawdę bardzo fajnie. Jakieś ciuszki, zobaczcie. No, miejsce pod turystów bez dwóch zdań, ale to jest konieczność tutaj zahaczyć The Rocks, jeśli mamy tylko na to jeden dzień. Udajemy się teraz w stronę Harbour Bridge. Chciałbym Wam to pokazać z bliska. Zobaczcie, The Rocks się nie kończy. Dalsze stanowiska. Jak ktoś lubi wydawać pieniądze na różne pamiątki, sztukateria, wyroby ręczne, to jak najbardziej tutaj właśnie do The Rocks. Trochę jedzenia naturalnego. Są mi ponczusie. Wow. Aż do samego mostu. Uciekamy stąd. Pamiętajmy o tym, że mamy tylko jeden dzień, a to naprawdę jest gdzie oko zawiesić, co zjeść, napić się i posłuchać dobrej muzyki. Idziemy dalej. I znajdujemy się pod mostem. Zobaczcie, jaka ogromna ilość stali. Trochę ten most musiał kosztować. Idziemy dalej w stronę Barangaroo. Czyli The Rocks, udajemy się w stronę Barangaroo. Kolejne atrakcje przed nami, a zapewniam Was, że w jeden dzień można naprawdę upchnąć maksymalnie kilkanaście takich atrakcji jak tutaj. Nie da się tego zrobić w cały dzień, żeby odhaczyć wszystko tutaj w mieście Sydney. Pod mostem fajnie, chłodno, ale jeśli lubisz ekstremalne wycieczki, jest taka opcja. Można przejść po pierścieniu tego mostu z jakimś zabezpieczeniem. Bilet taki wycieczkowy kosztuje $300-400. Nie jest to tanie, ale słyszałem, że warto. Znajdujemy się cały czas pod mostem Harbour Bridge. Odbijamy tutaj w lewo, gdzie znajduje się stare budownictwo po starych portach z 1912 roku, a może i starsze, czyli świetna stara architektura, nowoczesne restauracje. Zobaczmy. Dalej jesteśmy pod mostem. Zobaczcie, jaki tutaj jest ruch morski. Ciągle coś pływa. Jeszcze nie wiem, czy dobrze idę,
ale staram się trzymać tego brzegu. Okej. Hotele, restauracje tuż przy wodzie. Czy chciałbyś tu mieszkać? Bo ja tak. Fajna miejscowa i udajemy się teraz w stronę Miller's Point. Są sempre completo. To mi wygląda na starą przeładownię kutrów rybackich, dużych statków. O, nawet zobaczcie, sufit jeszcze zachowany, nie wiem, 100-150-letni. Podłogi też drewniane, czy takie pozostałości na linę do statków. Kawał australijskiej, w cudzysłowie, historii. Następny. Czyli jak widzicie, dużo jest tych starych platform. W tej chwili przeznaczone tylko i wyłącznie pod biznes komercyjny. Jestem ciekaw, dlaczego to przenieśli tam do Darling Harbour. A tutaj, zobaczcie, z jednej z tych platform przerobili na apartamenty. Podejrzewam, że tanio nie jest. Jedna z fajniejszych opcji. Zamieszkanie w apartamencie, cumowanie swojego jachtu, którym to przypomina, w tym mieście dopłyniemy prawie wszędzie. Zalew przeolbrzymi, wbijający się w środek miasta, stąd duża ilość mostów lub objazdów. Fajne powietrze. I zobaczcie, kolejny dowód na to, że zostało to przerobione. A tu nowoczesne restauracje. I tam kolejne apartamenty. I tutaj kończy się stary port z platformami przerobione na totalną komerchę. Idziemy dalej w stronę Darling Harbour i dochodzimy do Barangaroo Reserve. To też jest ciekawe miejsce. Wyobraźcie sobie, to jest taki wysunięty półwysep i wcześniej to było wszystko zalane betonem. Mieściło się tu jakiś biznes załadunkowo-rozładunkowy. Przypływały tu jakieś statki towarowe. Jedna wielka przemysłowa część miasta Sydney i po jakimś czasie wpadli na taki pomysł, że zamienią to w piękny rezerwat przyrody. Udało mi się, trzeba przyznać. Projekt pochłonął oczywiście miliony dolarów. Efekt niesamowity. I tutaj dowód na to, że możemy odwrócić losy, w których to człowiek totalnie zniszczył rządzą zarobienia olbrzymich pieniędzy tutejszą przyrodę.
Australia dba o przyrodę i potrafi przyznać się do błędu i ku przyszłości zrobić naprawdę świetny projekt. A sam się dziwię, że przyroda wygrała z potężną rządzą zarabiania pieniędzy. Zrobiłem o tym oddzielny odcinek. Świetnie to teraz wygląda. Chyba numer 1, jeśli chodzi o zrobienie tutaj barbecue i świetnego pikniku rodzinnego w tej części miasta. Kolejny punkt programu naszej wycieczki. Jest to najwyższy budynek New South Wales. W Australii numer 3 lub 4. Przepraszam bardzo, dokładnie nie pamiętam. W ogóle dzisiejszy odcinek jest robiony z głowy, a to tylko i dlatego, że nakręciłem ponad 100 odcinków o tym mieście, o Australii. Sporo zostało w głowie, także robienie vlogów potrafi rozwijać, zapamiętywać oraz poznawać świetne, ciekawe, historyczne miejsca. Także bycie vlogerem, jeśli się chce poszukać fajnych tematów, jest to pożyteczne i przyjemne. No i zbliżamy się. Jak widzicie, ten oto budynek The Crown, zbudowany i oddany do użytku już jakieś 2-3 lata temu. Szybko go zbudowali. W grę weszły ogromne pieniądze. Potężny inwestor, przebogaty. W środku bary, restauracje, apartamenty, hotele, baseny. Można powiedzieć, że pełny wypas. No i oczywiście kasyno. Jedni z lepszych tutaj klientów mają za darmo zapewnione przeloty z innych krajów do tego budynku. Ciekawostka taka, że w tym oto budynku pracuje Grasia. W jednej z tych restauracji miałem okazję zwiedzić dokładnie ten budynek. Żeby tak sobie po prostu wejść, trzeba mieć rezerwację, wjechać na samą górę, tam na pewno są jakieś już przebogate apartamenty. Jest to niemożliwe dla zwykłego vlogera, czyli dla mnie. Świetne widoki, w fajnym miejscu i też bardzo charakterystyczne tutaj dla Sydney. Zawsze robią nasyp, żeby budynek miał jak najlepszą widoczność, był wpasowany w ogromną ilość wody, czyli budowanie gruntu pochłania przepotężne pieniądze. Najwyższy budynek w Australii znajduje się w Gold Coast, Q1, numer 2 bodajże jest w Melbourne i numer 3 chyba w Perth. Jak się mylę, poprawcie, dajcie znać w komentarzu. A jak zabezpieczyli dodatkowo wybrzeże? A tak jak jest takie duże bloki z piaskowca zatrzymują fale i trzymają nabrzeże w ryzach. To też sporo kosztuje. Znajdujemy się tuż przy budynku The Crown. Idziemy w stronę Darling Harbour. Tam kolejne ciekawe atrakcje. Za nami budynek The Crown. Tutaj z lewej też powstały kolejne wieżowce. Przyznać trzeba, mają rozmach. Tutaj znajduje się kolejna platforma Barangaroo. Bardzo dużo
statków wycieczkowych i po lewej stronie restauracja przy restauracji z bardzo dużym i wygodnym deptakiem, który znajduje się tuż przy wodzie. Wieczorem imprezy, dyskoteki, raj dla ludzi, którzy lubią się porządnie zabawić tuż nad wodą. Przede mną budynek warty uwagi, wybudowany całkiem niedawno. W, czyli po polsku literka W. Architekci wpadli na szalony pomysł. Wcisnęli ten budynek pomiędzy dwoma trasami ruchu, między mostami. Udało się. Wygląda to ciekawie. Taki dysk, jakby płaski kamień wbity pomiędzy mostami. A spaceruję po takim molo drewnianym deptaku, przy którym cumują statki takie wycieczkowe, cruisery, prywatne jachty. Czyli można powiedzieć, że to jest taka przystań komercyjna bez transportu takiego normalnego, miejskiego. Bardzo gorąco. I po prawej stronie Muzeum Morskie. Warto obejrzenia. Wszystko zaczęło się od podbicia tej ziemi przez Jamesa Cooka. I tutaj w tym muzeum możemy podziwiać jego gadżety oraz dużo innych fajnych morskich tematów. Jak widzicie, tu jest Muzeum Morskie, a naprzeciwko w tym budynku, nie jest to już najnowszy budynek, mieści się podobno wspaniałe podziemne akwarium. Bilet kosztuje około $40. Przyznam szczerze, nigdy nie byłem, ale spacerując tędy często widzę, że jest bardzo uczęszczane. Widocznie warto. Tu jest wejście. Po okazaniu biletu wchodzimy. A tu jest wyjście. Różne opcje biletu, zobaczcie. Ok, 56, 50, 50 i 40. 40, aha, to już wiem o co chodzi. To są atrakcje tutaj w Sydney. Za 4 dychy wjeżdżamy na taki fajny budynek, na takim połąku, który mieści w CBD. Tutaj za 50 Madanty są, czyli Muzeum Figur Woskowych. A to jest chyba zoo za 5 dych, a to jest to akwarium, w którym jesteśmy za 56 i można chyba kupić cały taki pakiet, no to będzie taniej. Tak to tutaj wygląda. Kolejna ciekawa atrakcja to jest ten stary drewniany i stalowy most. Ciekawostka, bo to jest taka przystań. Jak wysoki statek chce się tędy przedostać tam do tej mariny, jak jest wyższy niż ten most, to tutaj się otwiera na środku, przekręca i statek o wysokim maszcie może wpłynąć tutaj do tej przystani. A pod mostem, zobaczcie, 2 światy, można wjechać ruchomymi schodami. Stare belki, stary most, kupę lat. I tuż po lewej stronie koniec tej zatoki, gdzie cumują chyba najbardziej okazałe jachty. Zobaczcie.
a po lewej stronie restauracje. Czyli jak widzicie, cały czas jak idę tym wybrzeżem, setki restauracji. W Sydney można porządnie zjeść. Tutaj jak widzicie jest ta marina, a za mariną, dokąd w tej chwili zmierzamy, będzie Tumbalong Park. Prawdopodobnie dzisiaj jest tam jakiś festiwal, jak ostatnio co tydzień w niedzielę. Festiwal miniemy, ale pokażę Wam troszeczkę tego parku. A tutaj jak widzicie jest ten budynek W, czyli W. Pomiędzy tymi mostami jestem tuż przy tym budynku i tak to wygląda z tej perspektywy. Trochę wody, a za tymi fontanami jest ten park i już słyszę, że coś się dzieje. Dzisiaj Dzień Grecji, Festiwal Grecji. 2 dni trwają takie festiwale ostatnio tutaj w tym parku, sobota, niedziela. Dzisiaj jest niedziela, czyli ostatni dzień. Anybody having lost any car keys, just come and consult one of us, alright? Thank you. Alright, we've got Czyli jak widzicie, co tydzień się coś tutaj dzieje. Ze względu na prawa autorskie nie nagrywam tu żadnej muzyki. Wykonałbym nikomu niepotrzebnej roboty. Musiałbym to wszystko wycinać. Chodźcie dalej, a przede mną chińska dzielnica. Zaczyna się już tutaj od Darling Harbour. Jest to taki ciąg chińskich restauracji. Tam przetniemy tylko tą jedną ulicę i będziemy jeszcze niedużej chińskiej dzielnicy w Sydney. Sieć różnych restauracji. Bardzo wysokie drzewa, pomiędzy nimi sporo chińskich napisów na czerwonym tle. Na wejściu taka brama. Ulica niedługa, ze 100 metrów. No, jest to tak potocznie nazywane tutaj w Sydney. Chińska dzielnica. Ostatnio balowali Nowy Rok chiński. W tej chwili jest godzina 13:35. To jeszcze nie jest ten czas, żeby pozajmować wszystkie stoliki. Wieczorami jest tutaj fajna atmosfera, dużo świateł i trzeba stać w kolejce, żeby zająć jakiś stolik tutaj w restauracji. Chińczyków, Azjatów jest bardzo dużo w Sydney. Przeważają. Takie jest moje zdanie. Choć nie grzebałem, nie miałem przyjemność grzebać w statystykach, to po prostu jest tutaj widać. Szczególnie w centrum tego miasta. Wszystko po chińsku. Całkowicie ignorują angielski. Są u siebie na dzielni. I tutaj, jak widzicie, kolejna brama wejściowa. I kończymy. A, no i jeszcze po prawej stronie słynne pączki za parę centów. I już
Tuż naprzeciwko jest Market City. Doszliśmy aż do Muzeum Station. Stacja pociągowa, a tuż za tą stacją bardzo ważny, historyczny budynek dla Australii. Jest to budynek, pomnik, wszystko w jednym. Wybudowany i oddany, otwarty przez króla Harry'ego Sussex w 1934 roku ku czci pamięci wszystkim żołnierzom walczącym pod nazwą Anzac Parade. I co to znaczy ten Anzac? Zostały utworzone pierwsze wojska Australii i Nowej Zelandii pod korpusem wojsk brytyjskich i francuskich. Razem bronili się w czasie I wojny światowej. Oczywiście Japończycy zawsze mieli chrapkę na Australię i razem nic wielkiego się tutaj nie wydarzyło. Korpus potężny. Oczywiście ginęli ludzie w czasie I wojny światowej, w czasie II wojny światowej, ale co roku jest to wielkie święto tutaj dla Australii i ten oto budynek historyczny bardzo ważny dla całego tego państwa. Tak to wygląda z zewnątrz. Australia jest trudna do podbicia. Kontynent wyspiarski, wielka logistyka, żeby tutaj najechać w ten kraj. Może dla złóż naturalnych na pewno Chińczycy mieliby chrapkę, choć wydobycie i kradzież całego tego dobra narodowego to są ogromne pieniądze, dlatego moim zdaniem Australia może spać spokojnie, choć jest uzbrojona po zęby w wielkim sojuszu z Nową Zelandią, z Brytyjczykami, z wojskami NATO i tak dalej, i tak dalej. Zobaczmy, jak to wygląda w środku. Patrz. Nowa Gwinea, Francja, The High Seas, Belgia, Palestyna, Galilea. Piękny budynek, 1914-1918. To zostało wybudowane w ogóle przez składki, darowizny ludzi. Zaczęli o tym myśleć w roku 1914. Budowa, ukończenie 1934 rok. Ładny budyneczek. Teraz przejdziemy się przez Hyde Park, centrum miasta. Bardzo ładny park królewski, droga królewska nad wodą. Zobaczcie. Tuż przy tym muzeum. Za nami muzeum, przed nami Hyde Park. Wszystkie nazwy są zapożyczone z Wielkiej Brytanii, z Londynu. No, jest cała taka aleja, która prowadzi aż do Botanic Garden, czyli można powiedzieć, że zrobiliśmy w dzisiejszym dniu w tej wycieczce takie jedne wielkie koło. Trasa około 5 km. No i trzeba poświęcić cały dzień. Ja zrobiłem to bez większych przerw, ale jak taka w pełni oddana wycieczka, to trzeba zjeść lunch, trzeba się czegoś napić, trzeba chwilę spocząć, trzeba chwilę wykorzystać te miejsca i je podziwiać. Ostatni nasz przystanek to będzie słynna katedra w mieście Sydney. Przepiękna i na tym będziemy kończyć. Więc udajemy się do ostatniej
destynacji naszej jednodniowej, ekspresowej wycieczki. I doszliśmy tutaj do fontanny. Jak jest fontanna, odbijamy w prawo i widzimy tutaj piękny kościół Marii Panny, kościół neogotycki, katedra największa w Australii. Jest przepiękny budynek. W środku nie mogę nagrywać, dlatego pokazuję Wam go z zewnątrz. No jest bardzo duży, dużo rzeźb z zewnątrz. Tam jeszcze dalej po prawej stronie są jakieś fontanny. Warto wejść do środka i troszeczkę się wyciszyć. To był ostatni punkt naszego programu. Mam nadzieję, że dobrze się ze mną bawiliście. Świetnie spędziliście czas przed ekranem. Mam nadzieję, że przybliżyłem Wam trochę miasto Sydney, Australia, Nowa Południowa Walia. Jeden dzień. Macie tipa, żeby zrobić sobie samemu taką wycieczkę, ponieważ ja się wycieczkami tutaj nie zajmuję. Dziękuję bardzo wszystkim tym, którzy dotarli do końca tego odcinka. Zapraszam za tydzień. Trzymajcie się. Cześć!